The Big Bang, exploding the myth. Wielki wybuch, wysadzanie mitu w powietrze. We look up in the heavens today and we see some amazing sights. Patrzymy dziś w niebo i widzimy różne wspaniałe miejsca. Galaxies and clusters and nebula. Galaktyki i gromady i mgławice. And closer to home, amazing planets like Saturn and Jupiter. Bliżej nas wspaniałe planety jak Saturn i Jowisz. And the jewel of the whole universe. I klejnot całego wszechświata. Where we live. Tu, gdzie my żyjemy. The dominant view for the origin of these things is the theory of evolution. Dominujący pogląd na pochodzenie tych wszystkich rzeczy to teoria ewolucji. And as I've indicated, evolution is a three-part theory to explain all of reality. Jak mówiłem, ewolucja jest trzyczęściową teorią, która ma wyjaśnić całą rzeczywistość. Cosmic evolution, geological evolution, biological evolution. Ewolucja kosmiczna, ewolucja geologiczna i ewolucja biologiczna. And that whole view of the origin and history of the universe is based on some assumptions. I ten cały pogląd na pochodzenie wszystkiego jest oparty o pewne założenia, That control science today. które teraz kontrolują naukę. And they're the assumptions of the naturalistic worldview. To są założenia światopoglądu naturalistycznego, Which says that nature or matter is all that exists. które mówią, że przyroda lub materia to wszystko, co istnieje. And everything can and indeed must be explained by three things. I wszystko można, a nawet trzeba wyjaśniać, odwołując się do trzech rzeczy. Time and chance and the laws of nature working on matter. Czasu, ślepego przypadku i praw przyrody działających na materię. If you have those three things, Jeśli masz te trzy rzeczy, time, enough of it, wystarczającą ilość czasu, millions and billions of years, miliony i miliardy lat, and chance and the laws of nature, the laws of physics and chemistry, przypadek i prawa przyrody, fizyki i chemii, you can explain the origin of everything. możesz wyjaśnić pochodzenie wszystkiego. And those assumptions of naturalism are also the assumptions of atheism. Te założenia naturalizmu są też założeniami ateizmu. And atheism controls science today. A ateizm kontroluje teraz naukę. The Big Bang Theory is the dominant naturalistic theory for the origin of the universe. Dominującą naturalistyczną teorią na powstanie wszechświata jest teoria Wielkiego Wybuchu. When it was first proposed back in the early 20th century, Kiedy po raz pierwszy ją zaproponowano na początku XX wieku, they said there was a tiny bit of matter, energy and space. mówiono, że był mały kawałek materii, energii i przestrzeni. And it became affectionately known as the cosmic egg. Nazwano je kosmicznym jajem, But then that begged the question, ale to wymagało odpowiedzi na pytanie, where'd that come from? skąd to się wzięło. And many scientists were uncomfortable with that question. I wielu naukowców nie lubiło tego pytania. So now many of them say that nothing expanded into something. Więc teraz wielu z nich mówi, że nic rozszerzyło się w coś. Well, that Big Bang happened about 13.8 billion years ago. Wielki wybuch wydarzył się około 13,8 miliarda lat temu. And soon helium and hydrogen gas clouds formed. Szybko utworzyły się chmury wodoru i helu. And then because of gravity, some of those ignited nuclear reactions. I przez grawitację w niektórych z tych And so chmur powstała reakcja nuklearna. the first stars were born 10 to 12 billion years ago. Pierwsze gwiazdy powstały 12 do 10 miliardów lat And temu. then later some of those exploded. Niektóre z nich wybuchły And they sent shock waves in the nearby universe. i wypuściły wstrząsy w okoliczny wszechświat. And that caused other gas clouds to collapse and form stars. I to spowodowało, że inne chmury gazowe zapadły się i uformowały gwiazdy. Our sun was born about 5 billion years ago. Nasz Układ Słoneczny powstał około 5 miliardów lat temu. And from the gas cloud around the sun, I z chmury gazowej wokół Słońca the different planets developed. różne planety powstały. But not all scientists accept those naturalistic assumptions. Ale nie wszyscy naukowcy przyjmują te naturalistyczne założenia. And there are scientists who believe the Bible's account of origins. Niektórzy naukowcy wierzą w biblijny przekaz o stworzeniu, And that God created the world. że Bóg stworzył świat. And that
His word gives us the key events in history to understand our world. I że Jego Słowo wyjaśnia nam kluczowe miejsca w historii. And in earlier lectures, I talked about the critical difference between operation science and the science of origins. W poprzednich wykładach mówiłem o różnicach między nauką operacyjną i nauką o pochodzeniu. Operation science is called also experimental science or observational science. Nauka operacyjna jest nazywana też nauką eksperymentalną lub obserwacyjną. And the sciences of biology, chemistry, physics, engineering, and medical research. To są biologia, chemia, fizyka, inżynieria czy medycyna. They are trying to understand how our world operates One próbują wyjaśnić, jak nasz świat funkcjonuje. so they can produce new technology or find cures for disease. I dzięki temu mogą tworzyć nowe technologie lub znajdować leki na choroby. But that kind of science won't answer the question, Ale ten rodzaj nauki nie odpowie na pytanie, how did Saturn come into existence? jak powstał Saturn. Because you can't recreate Saturn in the laboratory. Bo nie możesz odtworzyć Saturna w laboratorium. It's there, its rings are there, On tam jest, są tam jego pierścienie. and you want to know what happened in the unobservable, unrepeatable past. I chcemy wiedzieć, co się stało w przeszłości, której nie obserwowaliśmy i nie możemy powtórzyć. To produce what we see in the present. Że powstało to, co widzimy teraz. And so for that we need the science of origins I do tego potrzebujemy nauki o pochodzeniu or historical science. albo nauki historycznej. One way to see the difference between these two kinds of science Jeden sposób, jak zobaczyć różnicę między tymi dwoma rodzajami nauki, is to consider a car. to rozważyć samochód. A car mechanic is an operation scientist. Mechanik samochodowy jest naukowcem operacyjnym. He knows how the car operates. Wie, jak samochód działa. He knows how the pistons go up and down. Wie, jak tłoki chodzą w górę i w dół. He knows how the air conditioner works. Wie, jak działa klimatyzacja. And if it doesn't work, he knows how to fix it. A jeśli nie działa, to wie, jak ją naprawić. And he might be very clever man. Może być bardzo sprytnym człowiekiem. And he might think of ways to produce better parts. I może wymyślić sposób wyprodukowania lepszych części. But just because he knows how things operate Ale z tego powodu, że wie, jak rzeczy funkcjonują, doesn't mean he knows anything about how the car came into existence. nie znaczy, że wie cokolwiek o tym, jak samochód powstał. The car manufacturer is the expert on origin science or science of origins. Producent samochodów jest ekspertem z nauki o pochodzeniu. He knows how the car operates Wie, jak samochód funkcjonuje and he knows how the car came into i existence. wie, jak on powstał. And I submit to you that the way something operates I to, jak rzeczy funkcjonują, doesn't tell you anything about how it came into existence. nie mówi nam nic o tym, jak powstały. The way the air conditioner operates To, w jaki sposób działa klimatyzacja, doesn't tell you how the air conditioner came into existence. nie mówi nam, w jaki sposób ona powstała. The way the wheels operate To, w jaki sposób działają koła, doesn't tell you how the wheels came into existence. nie mówi, w jaki sposób koła powstały. So the question of operation is a different question than the question of origin. Więc pytanie o funkcjonowanie jest pytaniem innym niż pytanie o pochodzenie. Now we know a number of things about how those heavenly bodies operate. Wiemy różne rzeczy o tym, jak te ciała niebieskie funkcjonują. How things rotate on their axis. Jak obracają się wokół osi. How some things go around other things. Jak jedne krążą wokół drugich. How some things go in relatively circular orbits. Jak niektóre obracają się w pookrągłych, kołowych orbitach. And other things go in very elliptical orbits. A inne po bardzo eliptycznych. But the question is, do the scientists know how those things came into existence? Ale pytanie, czy naukowcy wiedzą, jak te rzeczy powstały? And again we need to realize I musimy uświadomić sobie, that all the scientists have the same objects to study. że wszyscy naukowcy mają te same obiekty do zbadania. They have the same stars, the same galaxies, the same planets. Te same gwiazdy, te same galaktyki, te same planety.
They have the same stardust, the same light. Ten sam pył gwiezdny, to samo światło. But if they start with naturalistic assumptions, Ale jeśli zaczynają z założeniami naturalistycznymi, they come up with an idea like the Big Bang to wychodzi im wielki wybuch and billions of i years. miliardy lat. But if they start with biblical assumptions, Ale jeśli zaczynają z założeniami biblijnymi and they take this as the eyewitness testimony of the Creator, i uważają to za świadectwo naoczne Stwórcy and they look at the very same objects, i patrzą na te same obiekty, they see all kinds of evidence that confirms what Genesis says. widzą przeróżne dowody, które potwierdzają to, co mówi Księga Rodzaju. So we want to look at this, Więc chcemy na to wszystko spojrzeć and I want to begin by looking at what the evolutionists say and then what the Bible says. i zaczniemy od tego, co mówią ewolucjoniści, a potem, co mówi Biblia. And we're going to start with our nearest neighbor, Zaczniemy od naszego najbliższego sąsiada and then we're going to go farther out in space i potem będziemy się posuwać coraz dalej w przestrzeń kosmiczną, to see what they know about the origin of these things. by zobaczyć, co wiadomo o pochodzeniu. So tych let's rzeczy. consider the origin of the moon. Więc rozważmy pochodzenie Księżyca. There have been 3 theories proposed for the origin of the moon. Istnieją 3 teorie, które zaproponowano na wyjaśnienie pochodzenia Księżyca. They have technical names, but I've given them simple names Mają specjalistyczne nazwy, ale ja im dałem prostsze nazwy, to help me remember and maybe help you remember. by pomóc sobie zapamiętać i może też pomóc wam. One is the sister theory. Pierwsza to teoria siostry. The idea here is this. Idea jest taka. After the sun formed, there was material in what is now the orbit of the Earth. Po tym, jak usformowało się Słońce, w miejscu, gdzie teraz jest orbita Ziemi, był materiał, Gas and dust. gaz i pył. And 2 centers of gravity developed. I wykształciły się 2 środki grawitacji. And some of that material was pulled together to become the Earth. I część tego materiału została wciągnięta i uformowała Ziemię, And some of that material was pulled together to become the moon. a część się złączyła i uformowała Księżyc. So they're twin sisters. Więc są bliźniakami. The moon is just a smaller sister. Tylko Księżyc jest mniejszą siostrą. Now, nobody ever saw that happen. Nikt nigdy nie widział, żeby to się działo. Nobody ever did a scientific experiment to show that happened. Nikt nigdy nie przeprowadził eksperymentu, by pokazać, jak to się dzieje. They were speculating about the unobserved, unrepeatable past Spekulowali o przeszłości, której nikt nie widział i nie można jej powtórzyć, to explain the origin of the moon. by wyjaśnić pochodzenie Księżyca. And it has theoretical problems, I ta teoria ma też problemy teoretyczne, so that idea has been rejected. więc odrzucono ją. Another theory is the wife theory. Druga teoria to teoria żony. Now, this doesn't actually explain the origin of the moon, To nie wyjaśnia powstania Księżyca, but explains how the moon became the satellite of the Earth. ale wyjaśnia, jak Księżyc stał się satelitą Ziemi. And the idea is this. I to pomysł jest taki. The moon was coming through the solar system, Księżyc leciał przez Układ Słoneczny and the Earth looked up at the moon i Ziemia spojrzała na Księżyc and said, I like that lady. i powiedziała, podoba mi się ta dziewczyna. And so the gravitational attraction of the Earth pulled the moon into orbit. Więc pole grawitacyjne Ziemi wciągnęło Księżyc na orbitę. Nobody ever saw that happen. Nikt nigdy tego nie widział. Nobody ever did a scientific experiment to show that happened. Nikt nie przeprowadził eksperymentu, by pokazać, jak to się dzieje. And there are huge theoretical problems. I tu też są ogromne problemy teoretyczne. One of which is this. Jednym z nich jest ten. If the moon came in near the Earth, Jeśli Księżyc przelatywał koło Ziemi, it wouldn't be pulled into an orbit. nie zostałby wciągnięty na orbitę. It would be boomeranged off in another direction. Zostałby tylko zawrócony w innym kierunku. So that idea has been rejected. Więc to pomysł też odrzucono. Then there's the daughter theory. I jest teoria córki. Actually, there's several daughter theories. Właściwie jest kilka teorii. One córek. is that when the Earth was a hot metal ball, Jedna jest taka, że kiedy Ziemia była gorącą kulą metalu, it developed a bulge on one side. z jednej strony zrobiło się wybrzuszenie. And as the Earth was spinning, I kiedy Ziemia się obracała, that bulge stretched and stretched
To wybruszenie rozciągało się i rozciągało, until it broke loose. aż się oderwało. And that became the moon. I to z tego powstał księżyc. Nobody ever saw that happen. Nikt nigdy nie widział, żeby to się działo. Nobody ever did a scientific experiment. Nigdy nie zrobiono eksperymentu, który by to pokazał. Another view is that the Earth was bombarded by asteroids. Inny pogląd jest taki, że Ziemia była bombardowana przez asteroidy And chunks of material broke loose i kawałki materiału były wyrzucane and started floating around the Earth. i zaczęły krążyć wokół Ziemi. And eventually it all got together and became the moon. I w końcu złączyły się razem i powstał księżyc. Nobody ever saw that happen. Nikt nigdy nie widział, by to się działo. Nobody ever did scientific experiment to prove. Nikt nie zrobił eksperymentu, by to potwierdzić. And there are theoretical problems with that. I z tym też są problemy teoretyczne. And so those ideas have been rejected. I została ta teoria odrzucona. And the dominant theory is another daughter theory. Teraz dominującą teorią jest kolejna teoria córki. The giant impact theory. Teoria wielkiego zderzenia. That there was an object coming through the solar system Że był obiekt, który leciał przez Układ Słoneczny, about the size of Mars, mniej więcej wielkości planety Mars, and it slammed into the Earth uderzył w Ziemię, and broke off a whole bunch of material, rozrzucił dużo materiału and that became the moon. i z tego powstał księżyc. Nobody ever saw that happen. Nikt nigdy nie widział, by to się działo. Nobody ever did a scientific experiment to prove it. Nikt nigdy nie zrobił eksperymentu, by to udowodnić. Well, in 2003 there was an article in Discover magazine in America W 2003 ukazał się artykuł w magazynie Discover w Ameryce, asking about the origin of the moon. pytający o powstanie księżyca. And they said this: I napisano tam tak. W rzeczywistości historia pochodzenia księżyca jest wciąż uboga w szczegóły. Eksperci nie są zgodni co do tego, czy zderzenie miało miejsce przed, czy po tym, jak Ziemia osiągnęła swój obecny rozmiar. Hey, I don't want a lot of detail. Ja nie chcę wcale dużo szczegółów. Could you just tell me, Czy możecie mi tylko powiedzieć, was the Earth the size that it is now when that impact happened? czy Ziemia była takiej wielkości jak teraz, kiedy nastąpiło Or zderzenie? was it a different size? Czy miała inny rozmiar? They don't know. Nie wiedzą tego. But that was 2003. To był 2003. And you might say, Możecie powiedzieć, science is advancing so rapidly. nauka rozwija się tak szybko. Surely they know the origin of the moon now. Na pewno teraz już znają, jak powstał księżyc. Well, they didn't in 2012. No, nie wiedzieli w 2012. In a website, phys.org, Na stronie phys.org they had an article, ukazał się artykuł. New research provokes more questions about the origin of the moon. Nowe badania stawiają więcej pytań o pochodzenie księżyca. And the article said this: I w artykule napisano tak. Oczarowuje obserwatorów od zarania dziejów i dziś wciąż napełnia poetów zadumą, naukowców zaś pytaniami. Skąd wziął się księżyc i jak znalazł się tam, gdzie jest? Mam nadzieję, że nowe badania pewnego dnia dostarczą nam ostatecznej odpowiedzi. Jednak wydaje się, że póki co jesteśmy skazani na domysły. And they still don't know the origin of the moon. I wciąż nie wiedzą, jak powstał księżyc. But there's some facts about the moon that make this any of these naturalistic ideas ridiculous. Ale są fakty o księżycu, które sprawiają, że każda z tych naturalistycznych teorii jest absurdalna. One is that the moon always shows us the same face. Pierwszy fakt to taki, że księżyc zawsze jest odwrócony do nas tą samą stroną. And that's because it's rotating on its axis Ponieważ obraca się wokół swojej osi at the same rate that it's going around the earth. w tym samym tempie, w jakim obraca się wokół Ziemi. And our moon is like some other moons in the solar system Tak samo jest z niektórymi innymi księżycami w that Układzie are Słonecznym, locked into position like this as they go around. które są jakby zablokowane w jednej pozycji, kiedy obracają się wokół planety. But not all moons are locked like that. Ale nie wszystkie księżyce tak się zachowują. And we can be thankful that the earth is not locked into the sun. Możemy być wdzięczni, że Ziemia nie obraca się w ten sposób wokół Słońca. Because otherwise it would fry on one side and it would freeze on the other. Bo z jednej strony by się upiekła, a z drugiej zamarzła. That looks designed to me.
To wygląda dla mnie jak projekt, not an accident. nie jak przypadek. And then there's the fact of a solar eclipse. Drugi fakt to zaćmienie Słońca. Every few years in different places on the earth, Co kilka lat w różnych miejscach Ziemi the moon will slide across our line of vision with the sun. Księżyc przecina nasz widok na Słońce. We just had this in the United States this last summer. W zeszłym lecie tak było w Stanach Zjednoczonych. And the moon will slide right across and cover up the sun. I księżyc zakrywa całe Słońce. Now, why does this happen? Dlaczego tak się dzieje? Well, it happens because the moon is 400 times smaller than the sun. Tak się dzieje, ponieważ księżyc jest 400 razy mniejszy niż Słońce, And it is 400 times closer to us than the sun. ale jest też 400 razy bliżej Ziemi niż Słońce. And scientists tell us that there are 166 moons in our solar system. Naukowcy mówią, że jest 106 księżyców w Układzie Słonecznym. And there is no other planet-moon relationship that produces a total solar eclipse. Ale nigdzie nie ma takich proporcji, aby zrobić pełne zatmienie Słońca. That looks designed, To wygląda jak projekt, not an accident. nie jak przypadek. We've put men on the moon. Człowiek stanął na Księżycu. We've brought back rocks from the moon. Wzięliśmy stamtąd skały, We've left equipment on the moon. zostawiliśmy tam sprzęt. We know things about how the moon operates, Wiemy różne rzeczy o tym, jak Księżyc funkcjonuje, but they have no idea how the moon came into existence. ale oni nie wiedzą, jak powstał Księżyc. So let's go farther out into space. Idźmy dalej w przestrzeń. What about the origin of the solar system? Co z pochodzeniem Układu Słonecznego? As I indicated yesterday, evolutionists believe that the solar system was a huge spinning gas cloud. Jak mówiłem wczoraj, ewolucjoniści wierzą, że Układ Słoneczny był wielką, obracającą się chmurą gazu. It flattened, Spłaszczyła się, it evolved into rings, wyewoluowała w pierścienie and those rings evolved into the planets. i te pierścienie wyewoluowały w planety. Here's aerospaceweb.org. Na stronie aerospaceweb.org And they show you it's just a simple 5-step process. pokazują, że to proste 5 kroków. Of course, they've never seen that happen. Oczywiście nigdy nie widzieli, jak to się dzieje. But there's some characteristics of the solar system that make that naturalistic story unbelievable. Ale są pewne cechy Układu Słonecznego, które powodują, że nie można uwierzyć w tę wersję. To begin, the Earth is 70% covered with liquid water. Po pierwsze, Ziemia w 70% jest pokryta ciekłą wodą. It's the only known place in the universe where there's liquid water. To jedyne znane miejsce we wszechświecie, gdzie jest ciekła woda. And it's absolutely essential for life. A to jest niezbędne dla życia. If the Earth was a little bit closer to the sun, Jeśli Ziemia byłaby troszkę bliżej Słońca, our oceans would boil to steam. nasze oceany wyparowałyby. If the Earth was a little farther from the sun, Gdyby Ziemia była trochę dalej od Słońca, our oceans would freeze all the way to the bottom. nasze oceany zamarzłyby aż do samego dna. There'd be no life. Nie byłoby żadnego życia. The Earth is just the right distance for life. Ziemia jest w idealnym dystansie od Słońca, by powstało życie. That looks designed. To wygląda jak projekt. And then if we still count Pluto, Teraz, jeżeli będziemy dalej zaliczać Pluton, it was demoted from being a planet in w 2006. 2006 wykreślono go z listy planet, But the 4 planets closest to the sun and Pluto are solid planets. ale 4 planety najbliżej Słońca oraz Pluton są planetami skalnymi. But the really big planets of Neptune, Saturn, Jupiter and Uranus Ale te największe planety, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun, are gas giants with a liquid center. są gazowymi olbrzymami z płynnym środkiem. That looks strange if they're all the result of one spinning gas cloud. To wygląda dziwnie, jeśli byłyby rezultatem tej samej chmury gazowej. The sun is 98% helium and hydrogen, Słońce składa się w 98% z helu i wodoru, but the 3 planets closest to the sun have only 1% of those. ale 3 najbliższe Słońcu planety mają tylko 1% tych pierwiastków.
The planets have different atmospheres. Planety mają różne atmosfery. Mercury has a very limited atmosphere, Merkury ma almost bardzo nothing. cienką atmosferę, prawie żadną. Mars has a thin atmosphere. Mars ma bardzo cienką atmosferę. Venus has a very thick atmosphere. Wenus ma bardzo grubą, gęstą atmosferę. And Earth is just right for life. A Ziemia ma atmosferę w sam raz do życia. The planets have different orbits, Planety mają różne orbity, different spins of the axis, there are tilts of the różne axis, nachylenia osi, wokół której and many other characteristics. i różne inne cechy. In fact, the more that they learn from space probes, Tak naprawdę im więcej dowiadujemy się z misji kosmicznych, the more the evolutionists are surprised by what they find. tym bardziej ewolucjoniści są zadziwieni tym, co znajdują. It doesn't fit their evolutionary expectation. To nie pasuje do ich założeń, do ich ewolucyjnych spodziewań. If we still count Pluto, Jeśli będziemy liczyć Pluton jako planetę, 7 of the 9 planets are rotating on their axis, 7 z 9 planet krąży wokół swojej osi in the direction they're going around the sun. w tą samą stronę, co obracają się wokół Słońca. But Venus and Pluto are rotating backwards compared Ale to the direction. Wenus i they're Pluton going. obracają się w przeciwną stronę. Jupiter, Saturn and Neptune have moons going in opposite directions around the planets. Jowisz, Saturn i Neptun mają księżyce, które krążą w różnych kierunkach. Most of the planets have a tilt of the axis roughly perpendicular to the plane of their path around the sun. Większość planet ma nachylenie osi bliskie prostopadłemu do płaszczyzny orbity wokół Słońca. But Uranus and Pluto are rotating on their sides. Ale as they Uran go. i Pluton wyglądają, jakby kręciły się na boku. In a textbook used in university astrophysics, Podręcznik z Uniwersytetu Astrofizyki in a chapter on the solar system, we read, w rozdziale poświęconym Układowi Słonecznemu mówi tak. Nasze pobieżne badania ujawniły strukturę i zawartość Układu Słonecznego, ale sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Możemy z powodzeniem interpretować wiele zaobserwowanych cech, takich jak źródła meteorytów. Jednakże bez odpowiedzi pozostaje mnóstwo pytań dotyczących pochodzenia tych cech. Te nierozwiązane kwestie podsuwają niepewne odpowiedzi. so a lot of unanswered questions, Więc wiele pytań bez odpowiedzi. and they propose tentative answers in chapter 7. I proponują nam niepewne odpowiedzi w rozdziale 7. Well, that was 1987, To było w 1987. and you might think, Możecie myśleć, that was 30 years ago. to było 30 lat temu. Surely they know how the solar system formed. Teraz na pewno już wiedzą, jak powstał Układ Słoneczny. Well, they didn't in 2009. No, nie wiedzieli w 2009. New Scientist magazine had a cover story. Czasopismo New Scientist miało na okładce tytuł The unknown solar system. Nieznany Układ Słoneczny. The 6 greatest mysteries in our cosmic backyard. 6 największych tajemnic z naszego kosmicznego podwórka. And you open up the article, Kiedy otworzysz ten artykuł, and they tell us what those 6 greatest mysteries are. i tam zobaczymy, jakie to 6 tajemnic. And the first one was, Pierwsza, how did the solar system form? jak powstał Układ Słoneczny. Then they asked, why are the sun and the moon the same size? Potem pytają, dlaczego Słońce i Księżyc są w tym samym rozmiarze. Is there a planet X? Czy istnieje planeta X? Where did comets come from? Skąd wzięły się komety? And other questions. Czy Układ Słoneczny jest wyjątkowy i jak to wszystko się skończy? But you open up the article, No, zajrzyjmy do tego artykułu and they've got this page with that 5-step process, i jest tam strona właśnie z tym 5-stopniowym procesem and they tell us how to make a solar i system. mówią nam, jak zrobić Układ Słoneczny. And up at the top it says, I na samej górze napisano: wydaje nam się, że znamy historię Układu Słonecznego, ale tylko porównanie z innymi układami może nam powiedzieć, czy ta historia jest uniwersalna. notice, we think we know. Zauważcie, wydaje nam się, że wiemy. But notice what they do in this Ale sentence. patrzcie, co robią w tym
zdaniu. They actually, we say they change horses in the middle of the river. W Ameryce mówimy, że zmieniają konie na środku rzeki. Because they start out talking about the history of the solar Bo na system. początku mówią o historii Układu Słonecznego. We think we know that, Wydaje nam się, że znamy ją, but then they switch to the question, ale potem przechodzą do pytania, is our solar system unique? czy nasz Układ Słoneczny jest wyjątkowy. I don't want to know whether our solar system is unique. Ja nie chcę wiedzieć, czy nasz Układ Słoneczny jest wyjątkowy. I want to know if the story is true. Chcę wiedzieć, czy ta historia jest prawdziwa. And they don't know that. I oni tego nie wiedzą. They know how our solar system operates in many ways, Wiedzą, jak funkcjonuje nasz Układ Słoneczny w but różnych they have sferach, no idea how it came into existence. ale nie wiedzą, jak powstał. So let's go farther out into space. Przejdźmy dalej w przestrzeń kosmiczną. What do they know about the origin of stars and galaxies? Co oni wiedzą o pochodzeniu gwiazd i galaktyk? Stephen Weinberg is a very famous American astrophysicist. Steven Weinberg to bardzo znany amerykański astrofizyk. Speaking at a conference on astrophysics, he said this. Przemawiając na konferencji o astrofizyce powiedział tak. Wśród najważniejszych reliktów są struktury, które widzimy na niebie. Wiele gwiazd zgrupowanych jest w gromady. Gromady z kolei wraz z samotnymi gwiazdami, jak nasze Słońce, tworzą galaktyki. Te zaś łączą się w gromady galaktyk. He goes on. Kontynuuje. Drugim wielkim rozczarowaniem astrofizyki jest fakt, że wciąż nie mamy jasności na temat tego, jak te struktury się uformowały. Nie wiemy nawet tego, czy najpierw uformowały się mniejsze struktury, a następnie połączyły większe, czy raczej to te większe uformowały się wcześniej, a następnie rozpadły na mniejsze kawałki. Niepokojące jest również to, że wszystkie te oszacowania wieku i składu gwiazd opierają się na skomplikowanych obliczeniach dotyczących tego, co dzieje się w ich wnętrzu, ale jedyne, co obserwujemy, to światło emitowane z ich powierzchni. So they don't really know, did we have big things that break up into small things? Więc nie wiedzą, czy mieliśmy wielkie rzeczy, które rozpadły się na mniejsze, Or did small things get together and become big things? czy mniejsze połączyły się i stworzyły większe. Well, that was 1985. To było w 1985. But here's some photographs showing the first star being born. Mamy fotografie przedstawiające rodzącą się gwiazdę. And I know it's not real clear, but up in the top left, Na górze z lewej you have a very dispersed gas cloud, widzimy bardzo rozproszoną gazową chmurę, but right here in the center, ale tu w środku it's a little bit yellow. jest trochę żółtego. And in the second picture, I na drugim obrazku you can see that the gas clouds are being pulled into the center. widzicie, że ten gaz jest wciągany do środka. And then right here, I tu na trzecim, right in there is where a star is being born. tutaj właśnie rodzi się gwiazda. Do you know where those photos were taken? Wiecie, gdzie zrobiono te zdjęcia? This article tells us. Ten artykuł nam o tym mówi. In Tom Abel's virtual observatory. W wirtualnym obserwatorium astronoma Toma Where's Abela. that observatory? Gdzie jest to obserwatorium? It's in his computer. Jest w jego komputerze. Nobody has ever seen that through a telescope. Nikt nigdy nie widział tego przez teleskop. Well, how did his computer know how to make those pictures? Skąd jego komputer wiedział, jak zrobić te obrazy? He programmed his computer On zaprogramował swój komputer based on his belief in stellar evolution. w oparciu o swoje wierzenia w ewolucję gwiazd. Marcus Chown is an award-winning scientist and broadcaster with a PhD in astronomy. Mark Chown jest astronomem, który zdobył wiele nagród. He says this. Mówi tak: większość masy wszechświata jest niewidzialna i nikt naprawdę nie wie, czym ona jest. Proces formowania się gwiazd spowija tajemnica. Ogólnie mówiąc, gwiazda powstaje, gdy chmura gazu zapada się pod wpływem siły grawitacji. Jednakże jeśli chmura jest zbyt gorąca, ciśnienie pokona grawitację i zapobiegnie zapadnięciu się chmury. Zatem, aby uformować gwiazdę, chmura gazu musi mieć możliwość schłodzenia się. But then he goes on.
To nie jest takie proste, jak się wydaje. W dzisiejszym wszechświecie osiągane jest to, gdy znaczna ilość cząsteczek zderzających się ze sobą wypromieniowuje ciepło. Jednakże atomy niezbędne do wytworzenia wszystkich, oprócz najprostszych cząsteczek wodoru, muszą powstać wewnątrz gwiazdy. Jest to dylemat typu jajko czy kura. And then he quotes from John Mather, who won a Nobel Prize for his work on the Big Bang. Potem cytuję Johna Mathera, który zdobył Nagrodę Nobla za pracę nad Wielkim Wybuchem. Nie mamy żadnych bezpośrednich świadectw dotyczących tego, jak powstały galaktyki, jak powstały pierwsze gwiazdy, bez pomocy już wcześniej powstałych gwiazd, jak ewoluowały galaktyki, czy uformowały się ze skupisk mniejszych jednostek, czy w wyniku podzielenia się większych. So they don't really know how stars and galaxies came into existence. Więc oni nie wiedzą, jak galaktyki i gwiazdy powstały. And they can't even tell us whether the big things broke apart to become small things, Nie mogą nam nawet powiedzieć, czy to duże rzeczy rozpadły się i powstały z nich mniejsze, or the small things got together and became big things. czy mniejsze połączyły się, tworząc większe. But not only do they not know how these things formed, A nie tylko nie wiedzą, jak się tworzyły te it's rzeczy. actually worse than that. Jest jeszcze gorzej. Neil deGrasse Tyson is a well-known astrophysicist today in America. Neil deGrasse Tyson jest bardzo znanym astrofizykiem w Ameryce. And he's a television host, Prowadzi program telewizyjny. and he's kind of astronomy's equivalent of Richard Dawkins. Jest tym w astronomii, czym Richard Dawkins jest w ateizmie. He said this a few years ago. Powiedział tak kilka lat temu. Gdyby nie to, że wiemy, iż gwiazdy istnieją, czołowi naukowcy przedstawiliby setki przekonujących powodów, dla których nigdy nie mogłoby dojść do powstania gwiazd. So not only do we not know how stars formed, Więc nie tylko nie wiemy, jak się gwiazdy uformowały, everything we know says there shouldn't be stars. wszystko, co wiemy, mówi, że ich nie powinno być. But we've got stars. Ale mamy te gwiazdy, But they have no idea how they came into existence. ale oni nie mają pojęcia, jak one powstały. Well, what about the beginning of the universe, the origin of the A universe? co z początkami wszechświata? I return to Steven Weinberg. Wróćmy do Stevena Weinberga. Zapewne zauważyliście, że pomimo tych wszystkich odważnych słów nie wyjaśniłem jeszcze pochodzenia wszechświata. Przyczyną jest oczywiście fakt, że jest to kwestia, co do której naukowcy wciąż nie mają jasnego poglądu. Możliwe, że nigdy się tego nie dowiemy. Tak jak nigdy być może nie poznamy ostatecznych praw przyrody, ale o to bym się nie zakładał. Well, if I was a betting man, I'd bet they won't figure it out. Gdybym ja był hazardzistą, to założyłbym się, że nie znajdą tych Because przyczyn. think about this. Pomyślcie o tym. These scientists are on this little speck called the Earth, Wszyscy naukowcy są na Ziemi, na tej małej Ziemi. in a solar system that's just a little speck in the Milky Way galaxy. A Układ Słoneczny jest tylko małym fragmentem Drogi Mlecznej, galaktyki, Which is just one of billions and billions of galaxies. która jest tylko jedną z miliardów innych galaktyk. I think it is the arrogance of modern man Myślę, że to jest arogancja współczesnych ludzi, to think that they can figure out all the laws of the universe. że myślą, że mogą poznać wszystkie prawa rządzące wszechświatem. David Darling is another British astronomer. David Darling jest kolejnym brytyjskim astronomem He makes this helpful comment. i zrobił taki komentarz. Nie dajcie się ogłupić kosmologom. Oni też nie mają bladego pojęcia. Na początku powiedzą, nie było nic. Nie było czasu, przestrzeni, materii ani energii. Potem nastąpiła kwantowa fluktuacja, z której, hola, tu warto się zatrzymać. Widzicie, co oni mówią? Najpierw nie ma nic, a potem jest coś. A zanim się obejrzycie, wyciągną ze swoich kwantowych kapeluszy 100 miliardów galaktyk. I like that statement. Lubię to stwierdzenie. David Whitehouse is a science editor for the BBC. David Whitehouse jest redaktorem naukowym w BBC. Powiedział tak. Ciemna materia jest jedną z największych tajemnic współczesnej nauki.
Chociaż jest niewidzialna, to na podstawie skutków działania jej grawitacji astronomowie doszli do przekonania, że jej masa stanowi co najmniej 90% masy całego wszechświata. Jednak nie wiedzą oni, czym jest owa ciemna materia, ani jak jest rozmieszczona. Dopóki zagadka ciemnej materii nie zostanie rozwiązana, astronomowie nie mogą twierdzić, że posiedli jakieś głębsze zrozumienie kosmosu. And they still don't know what dark matter is I oni wciąż nie wiedzą, czym jest ciemna or dark materia, energy. albo czym jest ciemna energia. Well, yesterday somebody asked me about this article. Wczoraj ktoś zapytał mnie o ten artykuł. It appeared in New Scientist magazine in 2004. Pojawił się w czasopiśmie New Scientist w 2004 roku. And it was entitled Bucking the Big Bang or Fighting Against the Big Bang. Nazywał się Wojowanie z Wielkim Wybuchem. And it was written by Eric Lerner, Napisał go Eric Lerner, who is a prominent American physicist który jest uznanym amerykańskim fizykiem, who doesn't believe in the Big Bang. który nie wierzy w Wielki Wybuch. And I want to quote from this one-page article. I chcę podać wam cytat z tego jednostronicowego artykułu. It was published in the magazine, Został opublikowany w tym but czasopiśmie, it was simultaneously posted on the internet. ale równocześnie wstawiono go w internet. And it was signed by 34 scientists from 10 countries. I podpisało go 34 naukowców z 10 krajów. Many of them from prestigious universities or science institutes. Wielu z nich z prestiżowych uniwersytetów lub instytutów naukowych. This is what they agreed with. Oto z czym oni się zgodzili. Teoria Wielkiego Wybuchu opiera się na coraz większej liczbie hipotetycznych bytów, których nigdy nie obserwowano. Wśród nich najbardziej znaczącymi są inflacja, ciemna materia i ciemna energia. Bez nich wystąpiłaby druzgocąca sprzeczność pomiędzy obserwacjami astronomów a przewidywaniami teorii Wielkiego Wybuchu. Well, it was signed in 2004 by 34 scientists from 10 countries. W 2004 roku podpisało to 34 naukowców z 10 różnych krajów. But on the internet, scientists could add their names to the document. Ale w internecie naukowcy mogą nadal dodawać swoje podpisy. And so I kept going back every so often to the internet. I co jakiś czas zaglądam tam. And by 2009, it had been signed by over 400 scientists from 50 W countries. 2009 już podpisało się pod tymi stwierdzeniami 400 naukowców z 50 krajów. The article continued. Dalej w artykule napisano: otwarta wymiana idei jest tym, czego brakuje na większości mainstreamowych konferencji. Choć jak powiedziałby Richard Feynman, nauka jest sztuką wątpienia, to w dzisiejszej kosmologii wątpliwości i odmienne poglądy nie są tolerowane. Młodzi naukowcy uczą się, by raczej milczeć, niż powiedzieć coś negatywnego o standardowym modelu Wielkiego Wybuchu. Ci, którzy kwestionują teorię Wielkiego Wybuchu, obawiają się, że jeśli będą o tym mówić głośno, to stracą fundusze. So what we need to understand is this. Więc co musimy zrozumieć? Science is not this unbiased, objective pursuit of truth. Nauka nie jest tym obiektywnym podążaniem za prawdą. There are majority views. Tam są poglądy większości. And a scientist who goes against the majority I naukowcy, którzy sprzeciwiają się większości, is going to have a hard time. będą mieć ciężko. It could cost him his funding. Może to ich kosztować ich finansowanie. If he's a PhD student, it could cost him his PhD. Jeśli jest doktorantem, to może to kosztować go doktorat. And it could even cost him his scientific career. Może to mu zrujnować naukową karierę. Well, there continues to be opposition to the Big Bang. Ale ciągle istnieje opozycja do teorii Wielkiego Wybuchu. In 2005, there was a international conference in Portugal. W 2005 roku w Portugalii odbyła się międzynarodowa konferencja. And this scientist is from South Africa. I ten naukowiec pochodzi z południowej Afryki. He's a member of the Astronomical Society of South Africa. Jest członkiem Towarzystwa Astronomicznego Południowej Afryki And the Astronomical Society of the Pacific. i Towarzystwa Astronomicznego Pacyfiku. And he helped to found the Alternative Cosmology Group. I pomógł stworzyć grupę alternatywnej kosmologii.
which is an association of some 700 leading scientists from all over the earth. która skupia około 700 wiodących naukowców ze wszystkich stron świata, Who are developing an alternative to the Big Bang. którzy próbują stworzyć alternatywę dla Wielkiego Wybuchu. And he said this about the conference in 2005. I na tej konferencji w 2005 powiedział tak. To, że teoria Wielkiego Wybuchu przejdzie do historii jako artefakt ludzkiej obsesji na punkcie dogmatycznych twierdzeń, jest absolutnie pewne. I nawet będzie to dla jej własnego dobra, gdyż jest to kolos na glinianych nogach. Prace zaprezentowane na konferencji przez czołowych światowych naukowców pokazały jasno i ponad wszelką wątpliwość, że solidne dane naukowe wskazują na to, iż dominująca teoria o pochodzeniu i przeznaczeniu wszechświata jest głęboko wadliwa. Implikacje tego nieszczęsnego konsensusu są w rzeczy samej poważne i z czasem wpłyną zasadniczo nie tylko na kierunek wielu dziedzin naukowych, ale zagrożą też sposobowi, w jaki w ogóle uprawia się naukę. So we get the impression that all the scientists believe in the Big Bang. Więc mamy to wrażenie, że wszyscy naukowcy wierzą w Wielki Wybuch, But it's not true. ale to nie jest prawda. And they're not raising biblical arguments against the Big Bang. I oni nawet nie podnoszą biblijnych argumentów They're przeciw raising scientific arguments. Wielkiemu Wybuchowi, podnoszą naukowe argumenty. Well, then in 2011, Scientific American had a cover story. W 2011 roku w czasopiśmie Scientific American ukazał się artykuł, And it said, który mówił, dlaczego nasze najlepsze wyjaśnienie tego, jak powstał wszechświat, musi być poprawione lub zastąpione innym. and you open up the article and it's written by Paul Steinhardt. Artykuł został napisany przez Paula Steinharda. And he's one of the leading professors at Princeton University, Jest jednym z głównych profesorów na Uniwersytecie w Princeton, one of our most important universities. jednym z najważniejszych uniwersytetów w Ameryce. And he asked the question, I on zadał pytanie, czy teoria znajdująca się w sercu współczesnej kosmologii jest głęboko wadliwa? and he believes it is deeply flawed. I on tak uważa, że jest ta teoria głęboko wadliwa. And he has proposed what he calls the cyclic theory, I on zaproponował teorię cykliczną, which in my opinion is even more ridiculous than the Big Bang. która moim zdaniem jest jeszcze bardziej absurdalna niż Wielki Wybuch. He says there's been a series of expansions and contractions of the universe, Mówi, że była seria rozprzestrzeniania i skurczania or wszechświata, really multiple universes, a nawet wielu wszechświatów. over not billions of years, Nie but przez- trillions of Nie years. przez miliardy lat, ale przez biliony lat. But the only universe we know about is Ale- this one. Jedynym wszechświatem, o którym wiemy, jest ten. So to believe in multiple universes, Więc on wierzy w wiele wszechświatów. you've really left science. To znaczy, że już dawno opuściłeś naukę. But the fact that this really smart scientist has come up with this theory Ale fakt, że ten bardzo mądry naukowiec wychodzi z taką teorią, says there's some serious problems with the Big Bang. mówi nam, że z Wielkim Wybuchom muszą być jakieś poważne problemy. Well, in his article, he has this diagram W tym artykule przedstawia taki diagram, to show how the universe expanded according to the Big Bang. by pokazać, jak wszechświat rozszerzał się według teorii Wielkiego Wybuchu. And I want to look a little more carefully at that picture. I chcę, żebyśmy się przyjrzeli temu obrazkowi. So down the left side, you have time Z lewej strony mamy czas, from the Big Bang to the od present. Wielkiego Wybuchu do teraźniejszości. And across the horizontal, you have the size of the universe W poziomie mamy wielkość wszechświata, from nothing to its size od today. nicości do dzisiejszego rozmiaru. And then this is showing the growth of the universe. A te kropki pokazują wzrost wszechświata. But I want you to notice some lines on that chart. Chcę, byście zwrócili uwagę na linię. Na The first line up is the limit of direct observation. Pierwsza linia to granica obserwacji bezpośredniej, So they've only seen this directly, czyli bezpośrednio mogą obserwować tylko to. but they haven't actually observed the expansion of the universe. Czyli nie mogli zaobserwować rozszerzenia wszechświata.
They've observed the universe and they've interpreted it as an expanding universe. Obserwują wszechświat i interpretują to jako rozszerzający się wszechświat. And in particular, they've looked at the redshift of starlight. Mówią o przesunięciu ku czerwieni. So if you look at a light source in the laboratory, Czy kiedy spojrzymy w laboratorium na źródło światła, through this apparatus and this spectrometer, przez te urządzenia, it produces a spectrum of light, zobaczymy spektrum światła. and it has spectral lines here. I są w nim te linie. And if you look at objects in outer space through the same apparatus, Kiedy spojrzymy na obiekty w przestrzeni kosmicznej przez te same urządzenia, it produces that spectrum, też zobaczymy spektrum, but most objects, ale większość obiektów, the spectral lines are shifted towards the red end of the spectrum. te linie są przesunięte w stronę czerwonego. There are some objects that are shifted towards the blue end, Niektóre są przesunięte w stronę niebieską, but most are shifted towards the red end. ale większość w stronę czerwoną. And Edwin Hubble in the early 20th century, the Hubble telescope was named after him. Edwin Hubble, po którym nazwano teleskop Hubble'a, And he interpreted this redshift zinterpretował to przesunięcie ku czerwieni as evidence that the objects are moving away from us. jako dowód, że te obiekty oddalają się od nas. And the greater the redshift, I im bardziej są przesunięte ku czerwieni, the farther away the object is, tym dalej jest ten obiekt and the faster it's moving away from i us. tym szybciej się od nas oddala. So it's similar to the Doppler effect. To jest podobne do efektu Dopplera. So if you're sitting in your house with the curtains closed, Jeśli siedzicie w swoim domu z zasłoniętymi zasłonami and you hear a police car, i słyszycie wóz policyjny, you can tell that the car is coming towards your house, możecie ocenić, czy ten samochód zbliża się do waszego domu, and then when it goes past, i potem jak się od niego oddala. because the pitch of the siren changes. Ponieważ wysokość dźwięku się zmienia. So the redshift is a similar concept. Przesunięcie ku czerwieni jest podobnym efektem. Well, that's the limit of direct observation. To jest granica obserwacji bezpośredniej. What's the next line? Co jest następną linią? That's the limit of indirect observation, To jest granica obserwacji pośredniej. which means they've got to make a number of assumptions. Co znaczy, że muszą tu zrobić wiele założeń. Well, if that's the limit of direct observation and indirect observation, Jeśli to są granice bezpośredniej i pośredniej obserwacji, what's the rest of the chart? co jest na pozostałym obszarze? It's not based on observation at all. Tam w ogóle nie ma obserwacji. It's pure imagination To tylko wyobrażenia based on those naturalistic assumptions. oparte na naturalistycznych założeniach. Sir Fred Hoyle was a famous British astronomer who died a few years ago. Sir Fred Hoyle był sławnym brytyjskim astronomem, który zmarł kilka lat temu. He invented the term Big Bang, On wymyślił nazwę Wielki Wybuch, which he was critical of. co do którego był krytyczny. He said this: Powiedział tak. Dzisiejsza nauka zamknięta jest w paradygmatach. Wszystkie ścieżki zablokowane są błędnymi wierzeniami. Każdy, kto spróbuje opublikować coś w piśmie naukowym, natknie się na mur paradygmatu, a redaktorzy odrzucą jego artykuł. Models have a powerful impact on people's minds. Modele mają wielki wpływ na ludzkie umysły. Halton Arp is another world-famous astrophysicist. Halton Arp jest kolejnym znanym astrofizykiem. He did research for many years at the Max Planck Institute in Germany. Prowadził badania w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech. He was an expert on quasars and galaxies. Był ekspertem od kwazarów i galaktyk. He too rejected the Big Bang. On też odrzucił Wielki Wybuch. And he said this: I powiedział tak. Naukowcy, zwłaszcza ci z najbardziej prestiżowych instytucji, zwyczajowo tłamszą i ośmieszają odkrycia, które są sprzeczne z ich aktualnymi teoriami i założeniami. Obecnie astronomowie czują się zmuszeni, aby dopasowywać wyniki obserwacji do teorii, a nie odwrotnie. So, in summary, Więc podsumowując, the origin of the cosmic egg
Pochodzenie kosmicznego jaja unknown. nieznane. Nothing coming or something coming from nothing, Coś powstaje z niczego, that's nonsense. to nonsens. The origin of the moon is unknown. Pochodzenie księżyca jest The nieznane. origin of the solar system is unknown. Pochodzenie układu słonecznego jest The origin nieznane. of stars and galaxies is unknown. Pochodzenie gwiazd i galaktyk jest nieznane. So what about the Big Bang? To co z Wielkim Wybuchem? I say it's an unbelievable myth, Ja mówię, że to niewiarygodny mit, masquerading as science. upozorowany na naukę. Well, what about the age of the universe? A co z wiekiem wszechświata? Well, let me answer that question with a different question. Odpowiem na to pytanie innym pytaniem. And this isn't going to work, I realize. I widzę, że to nie zadziała, bo już Well, pretend that you didn't hear my testimony today. udawajcie, że nie słyszeliście dziś mojego świadectwa. But I'll ask an audience in America, Ale w Ameryce zwykle pytam publiczność, how old am I? ile mam lat? And I'll let the audience guess. I pozwalam zgadywać. And some people say 45. Niektórzy mówią 45. And I say, well, that's very kind, To bardzo miłe, mówię wtedy. but that's wrong. Ale to nieprawda. And then some smart guy says, Jeden sprytny człowiek mówi 78? 78. And I say, what an insult. Dlaczego mówię wtedy, czemu mnie obrażasz? And other people guess my age. I inni zgadują. And then I tell them my age. I w końcu mówię, ile mam lat. But then I say, Ale potem mówię, now wait a minute. poczekajcie. When you guessed my age, you were making an assumption. Kiedy zgadywaliście, ile mam lat, zrobiliście pewne założenia. You were assuming that I came into existence the same way you did and everybody else you know. Zakładaliście, że powstałem w taki sam sposób, jak wy, że przyszedłem na świat tak samo jak wy. But what if I was created supernaturally A co jeśli zostałem stworzony nadnaturalnie 4 days ago, 4 dni temu, before I came to Poland? zanim przybyłem do Polski? If you don't know how I came into existence, Jeśli nie masz pojęcia, jak powstałem, you can't possibly know when I came into existence. to najprawdopodobniej nie wiesz też, kiedy powstałem. Because any way that you would try to calculate it Bo w jakikolwiek sposób chciałbyś to policzyć, would be based on naturalistic assumptions będzie oparty o naturalistyczne założenia. about how I came into O existence. tym, w jaki sposób ja powstałem. So there's no scientific way to figure out the age of the universe. Więc nie ma żadnego naukowego sposobu, by poznać wiek wszechświata. Because every scientific method would involve assumptions about the unobserved past. Bo każda naukowa metoda musiałaby zawierać założenia o nieobserwowalnej przeszłości. So the only way we would know the age of the universe Więc jedynym sposobem, by poznać wiek wszechświata, is if there was an eyewitness jest naoczny świadek, who told us. który by nam powiedział. And his name is God. I jego imię to And he Bóg. told us. I nam powiedział. But there are some observations of the universe Są pewne obserwacje wszechświata, that fit with the young earth, the young age that the Bible które gives. pasują do młodego wieku, jaki podaje Biblia. One are short period comets. Jednym są komety. These are comets that go around the earth, around the sun in less than 200 years. Komety, które obracają się wokół Słońca w mniej niż 200 lat. But every time they go very close to the sun, Za każdym razem, gdy przybywają blisko Słońca, the sun's radiation and heat melts some of the ice and breaks some of the rock. promieniowanie słoneczne i ciepło topi trochę lodu i rozrzuca trochę skał z tej komety. Halley's comet is a very famous comet. Kometa Haleja jest bardzo sławna. It makes that trip every 76 years. Robi jeden obieg co 76 lat. But it will only do that so many times Ale może to zrobić tylko tyle razy, before it's blown to pieces. dopóki nie zostanie rozwalona. If the solar system was really 4.5 billion years old, Gdyby Układ Słoneczny naprawdę miał 4,5 miliarda lat, there should be no comets in the solar nie system. powinno już być w nim żadnych komet. But we have them. Ale jednak są. And so evolutionists have proposed
two sources for new comets. Ewolucjoniści proponują dwa źródła nowych komet. One is called the Oort cloud, Jedna to obłok Oorta, and it is past the orbit of Pluto, który ma być za orbitą Plutona, but they've never observed the Oort cloud. ale nikt nigdy nie zaobserwował obłoku Oorta. The other is the Kuiper belt. Drugim jest pas Kuipera. Kuipera. Both of these are named after Dutch astronomers. Obydwa mają imiona od holenderskich astronomów. And these are objects beyond the orbit of Neptune. To ma być wszystko za orbitą Neptuna. But they're not the right size and the right composition. Ale te odłamki, jakie się znajdują, są niedobrych rozmiarów i nie mają dobrego składu. If you read English, you can go to our website. Jeśli znacie angielski, możecie sprawdzić na naszej stronie. And if you search for comets and Faulkner, jeśli wpiszecie w wyszukiwarce komety i Faulkner, Dr. Faulkner is an astronomer on our staff. Dr. Faulkner jest astronomem w naszym zespole. You can read more about comets. Możecie tam przeczytać więcej o kometach. Then recently, a space probe studying Pluto found this. W ostatnim czasie misja kosmiczna przy Plutonie pokazała to. Nowe, szczegółowe zdjęcia okolic równika Plutona ujawniają ogromną niespodziankę łańcuch młodych gór. So this is just one of the examples that they're not finding what they expect. To tylko jeden z przykładów, kiedy oni nie znajdują tego, czego się spodziewali. And then there's spiral galaxies. Są też galaktyki spiralne. And they're supposedly millions of years old. Mówi się, że mają miliardy lat. But they shouldn't have that spiral design. Ale nie powinny mieć tych spiralnych ramion. If they're really that old. Gdyby naprawdę były tak stare. They should be an unrecognizable mass of stars. Powinny się zwinąć w bezróżnicową masę gwiazd. In our answers books on the website, we have a chapter that has more evidence of a young universe. Na naszej stronie internetowej mamy książkę, w której jest więcej o świadectwach na rzecz młodego wszechświata. But how can we see distant stars and galaxies if the universe is only 6,000 years old? Jak to jest, że możemy zobaczyć odległe gwiazdy i galaktyki, jeśli wszechświat ma tylko 6000 lat? That's a really tough question. To bardzo trudne pytanie. Creationists don't have a good answer yet. Kreacjoniści nie mają jeszcze dobrej odpowiedzi. They've proposed several different ideas. Zaproponowano kilka różnych rozwiązań. One is that God made the universe with the light in transit. Jedną z nich jest, że gdy Bóg stworzył gwiazdy, to też stworzył światło, które biegnie od nich do Ziemi. But most creation scientists aren't real happy with that idea. Ale większość naukowców kreacjonistycznych nie jest zadowolonych z tego rozwiązania. Because of supernova explosions. Z powodu wybuchów supernowych. Which seem to be farther away than 6,000 years. Które wygląda, że są dalej niż 6000 lat świetlnych od nas. And so they're exploring some other ideas. Więc próbują znaleźć też inne rozwiązania. But none of those are proven models. Ale żaden z nich nie jest udowodnione. But the evolutionists have essentially the same problem. Ale ewolucjoniści mają podobny problem. And it's called the horizon problem. Jest nazwany problemem horyzontu. And here's basically the problem. I tak on wygląda. Shortly after the Big Bang, krótko po Wielkim Wybuchu, the universe wasn't the same temperature everywhere. Wszechświat nie miał tej samej temperatury w każdym miejscu. Points A and B had different temperatures. Punkty A i B mają różne temperatury. But today, when we look in the universe, ale dziś, gdy spojrzymy na wszechświat, every place we look, the background temperature is the same. Gdziekolwiek spojrzymy, temperatura tła jest taka sama. About 2.7 degrees Kelvin, just above absolute zero. Około 2,7 stopni Kelwina, troszeczkę powyżej zera absolutnego. And the problem is that even in a 14 billion year old universe, problem jest taki, że nawet przez 14 miliardów lat
there hasn't been enough time Nie wystarczy ten czas, for the light and the heat to get equally distributed aby światło i ciepło się tak równo rozłożyły, to produce that uniform temperature. aby powstała taka równa temperatura. So the creationists have a light travel time problem, Więc kreacjoniści mają problem ze światłem gwiazd, but so do the evolutionists. ale mają taki problem też ewolucjoniści. And so if we don't have a good answer yet, Więc jeśli my nie mamy jeszcze dobrej odpowiedzi and they don't have a good answer yet, i oni też nie mają dobrej odpowiedzi, then the fact that we don't have a good answer to fakt, że nie mamy dobrej odpowiedzi, can't count against our view. nie może być wykorzystany przeciwko naszemu poglądowi. And chapter 19 in the Answers book Rozdział, talks about those ideas. rozdział 19 w Nuances Book mówi o tym. We want to look now briefly at what the Bible has to say, Teraz krótko zobaczymy, co Biblia mówi na ten temat. because the evolutionists have no idea really how the universe came into existence. Bo ewolucjoniści naprawdę nie mają pojęcia, jak powstał wszechświat. And in Psalm 33 it says this: Psalm 33 mówi: Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Niech się boi Pana cała ziemia, niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata, bo On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. There are Christians today who say that the Bible doesn't say how God created. Są chrześcijanie, którzy mówią, że Biblia nie mówi, jak Bóg stworzył. It just says that God created. Mówi tylko, że Bóg stworzył. But they're just not reading carefully. Ale oni po prostu nie czytają uważnie. Because 10 times in Genesis 1 it says, Bo 10 razy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju jest napisane: and God said, Bóg powiedział, and God said. Bóg powiedział. And here in Psalm 33 it says, by the word of the Lord I tu the heavens were made. w Psalmie 33 jest napisane: Słowem Pana uczynione zostały niebiosa. And he specifically says that the heavenly bodies were made by the word of the Lord. I mówi, że ciała niebieskie zostały stworzone Słowem Pana. So when God said, let there be a lights in the heavens, Czyli gdy Bóg mówi, niech będą światła na firmamencie, he didn't wait for billions of years for stars to form. nie czekał miliardów lat, aż się one pojawią. He spoke and it was done. Powiedział i się stało. He commanded and it stood fast. Rozkazał i stanęło. And the creation always obeys God. I stworzenie zawsze słucha Boga. The only part of the creation that doesn't obey God are humans. Jedyna część stworzenia, która nie jest Bogu posłuszna, to ludzie. Psalm 19 says, Psalm 19 mówi: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. and the universe does reveal design to us. I wszechświat pokazuje pokazuje nam It projekt, reveals the work of his hands. pokazuje dzieło Jego rąk. And as long as people have been looking up in the heavens, I tak długo jak ludzie patrzyli w górę na niebo, in the northern hemisphere, na północnej półkuli, they've seen the constellations of Orion and the Big Dipper. widzieli gwiazdozbiór Oriona i Wielki Wóz. Way back in ancient times, they saw the same constellations. Dawno w starożytnych czasach widzieli te same gwiazdozbiory. And those looked designed, I to było zaprojektowane. not the result of an accident. Nie było rezultatem przypadku. We turn to the fourth day in Genesis 1, Zobaczmy 4. dzień w Księdze Rodzaju. and there we read, Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. the words in green here, Te słowa na zielono, just to remind you, they indicate that these are literal days, one wskazują, że to były dosłowne dni. because the movement of the heavenly bodies enable us to measure literal years, literal seasons, and literal days. Bo ruch ciał niebieskich służy do oznaczania dosłownych dni, pór roku i lat. But 10 times in Genesis 1,
we read that first phrase, 10 Let there razy be. w Księdze Rodzaju widzimy tę frazę niech powstaną. and 7 times we read, and it was so. I 7 razy mamy i tak się stało. And then 7 times it says, God saw, and it was good. I 7 razy jest napisane i widział Bóg, że to było dobre. And the repetition of those phrases is emphatic. I powtarzanie tych wyrażeń jest znaczące. So in the morning, if a child is getting ready for school, O poranku, gdy dziecko szykuje się do szkoły and mom says, i mama mówi: now before you come to breakfast, pick up your dirty clothes. zanim przyjdziesz na śniadanie, weź brudne ubrania. And a few minutes later, I za kilka minut: now hurry up, we've got to get to school. szybko musimy iść do szkoły. And don't forget to pick up your dirty clothes. I nie zapomnij wziąć brudnych ubrań. And then he comes to the table for breakfast. I przychodzi do stołu na śniadanie. And mom says, did you pick up your dirty clothes? I mama pyta, czy pozbierałeś brudne ubrania. The repetition is there for emphasis. Powtórzenie tutaj jest znaczące. And God is just emphasizing that he spoke and things came into existence. I Bóg w ten sposób podkreśla, że On przemówił i rzeczy się Then in stawały. verse 16 it says, Potem w wersecie 16: i uczynił Bóg 2 wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. now we have Christians who accept the Big Bang today. Istnieją chrześcijanie, którzy akceptują teorię Wielkiego Wybuchu. How do they fit the Big Bang with Genesis? Jak oni dopasowują Wielki Wybuch do Księgi Rodzaju? Well, they say this. Mówią tak. You see, what happened was that God created the world at the beginning, Było tak, że Bóg stworzył świat na początku and the earth was covered with a dense gas cloud. i ziemia była przykryta grubą warstwą gazów. And when God said, let there be light, I gdy Bóg powiedział, niech się stanie światłość, he just thinned out that gas cloud enough to sprawił, że ta warstwa stała się cieńsza so that light could reach the surface of the earth. i światło mogło dotrzeć do powierzchni ziemi. But if there were any creatures on the earth, they wouldn't have been able to see any objects. Ale gdyby były jakieś stworzenia na ziemi, to nie widziałyby żadnych obiektów. And then on day 4, I w dniu 4 God cleared out those clouds Bóg całkiem wyczyścił te chmury so then the sun, moon and stars could be seen. i wtedy można było wyraźnie zobaczyć światło, słońce, księżyc i gwiazdy. There's several problems with this interpretation. Jest kilka problemów z taką interpretacją. First of all, it says that God made these lights. Po pierwsze, tu jest napisane, że Bóg uczynił And dwa that's a światła. translation of a Hebrew word, asa. To jest tłumaczenie hebrajskiego słowa asach. And its most basic meaning is to make or do something. Jego znaczenie to jest zrobić lub uczynić coś. And it's one of the most common verbs in the Old Testament. To jeden z najczęstszych czasowników w Starym Testamencie. And if you open up a Hebrew English or Hebrew Polish lexicon or dictionary, Jeśli otworzycie słownik języka hebrajskiego, you'll find a lot of different meanings based on that root meaning. znajdziecie różne znaczenia oparte na tym korzeniu. But it never means to make something visible Ale nigdy nie oznacza pojawić się lub sprawić, że coś jest or widoczne, just to appear. czy tylko pojawić się. There is a word that means to make visible or to appear. Jest słowo, które znaczy sprawić widocznym lub And pojawić it's się. used right in the first chapter in verse 9. Jest użyte w 9 wersecie 1 rozdziału, When God said, let the dry land appear. kiedy Bóg mówi, niech się ukaże suchy ląd. And so if God wanted to say that he created the sun, moon and stars before the 4th day, Gdyby Bóg chciał powiedzieć, że stworzył słońce, księżyc i gwiazdy przed 4 dniem and they only appeared on the 4th day, i tylko pojawiły się, czy stały się widoczne w 4 dniu, he had a perfectly good word to use, miał bardzo dobre słowo, którego mógł użyć. but he didn't use that word.
Ale nie użył tego He said słowa. God made the sun, moon and stars on day Powiedział, 4. Bóg stworzył. And God knows what the word for cloud is, I Bóg wie, jakie jest słowo na określenie obłoku. and he didn't use it in Genesis 1. I nie użył go w pierwszym rozdziale. And he even knows how to say thick clouds. Wie nawet, jak powiedzieć gęste chmury. But there's no mention of any clouds in Genesis 1. Ale w pierwszym rozdziale nie ma wzmianki o żadnych chmurach. Well, let's for sake of argument just ask, if God didn't make the sun, moon and stars on day 4, when did he make them? Jeśli Bóg nie stworzył słońca, księżyca i gwiazd w dniu 4, to kiedy to zrobił? In verse 3, Czy w wersecie 3, when God said, let there be light? kiedy powiedział, niech się stanie światło? Well, that wouldn't harmonize the Bible with the Big Bang Theory, To i tak nie zharmonizuje Biblii z Wielkim Wybuchem, because the earth is already in existence in verse 1. bo Ziemia istnieje już w wersecie 1. Okay, well then let's say that the sun, moon and stars were made in verse 1. To może słońce, gwiazdy i księżyc zostały stworzone w wersecie 1. Well, then you've got the problem that you have the sun, moon and stars, but you don't have any light until verse 3. Ale tu jest problem, że mamy słońce, księżyc i gwiazdy, ale nie mamy światła. But there's another reason Jest kolejny powód, why this doesn't work. dla którego to nie będzie działać. On the 4th day, it says 3 times that God placed the sun, moon and stars in the expanse of the heavens. Mamy napisane 3-krotnie, że Bóg umieścił te światła na sklepieniu niebios. When did God make the expanse or firmament? Kiedy Bóg stworzył sklepienie niebios? Day 2. W dniu 2. You can't make the sun, moon and stars before you have a place to put them. Nie można stworzyć słońca, gwiazd i księżyca, zanim stworzyło się miejsce, na którym mają być. And you can't make the creation of the sun, moon and stars before verse 1. I nie można umieścić stworzenia słońca, gwiazd i księżyca przed wersetem 1. Because again, the 4th commandment in Exodus tells us Bo 4. przykazanie w Księdze Wyjścia mówi nam, that God made the heavens, the earth, the sea and all that is in them in 6 days. bo mówi nam, że Pan uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest w tych 6 dniach. So the Bible clearly teaches that the sun and moon and stars were made on the 4th day. Więc Biblia jasno naucza, że słońce, księżyc i gwiazdy zostały stworzone w dniu 4. And as I explained the other day, the order of events in the evolutionary theory contradict the order of events in the Bible. Jak już mówiłem wcześniej, ewolucyjna kolejność powstawania rzeczy jest sprzeczna z biblijną kolejnością. But we've also got a problem when we think about the future. Ale jest też problem, gdy myślimy o przyszłości. Because in the evolutionary view, you have millions of years of history of the universe. Bo w poglądzie ewolucyjnym mamy miliony lat historii wszechświata. And the evolutionists have 2 different ideas for the future of the universe. I ewolucjoniści mają kilka pomysłów na przyszłość wszechświata. One is that all of the stars will eventually explode in supernovas. Jedna z nich jest taka, że wszystkie gwiazdy w końcu eksplodują w supernowę. They'll burn up all their energy. Wypalą całą energię. And the universe will just be a cold, dark place. I wszechświat stanie się ciemnym, zimnym miejscem. Another view is that the universe will continue to expand. Inny pogląd to taki, że wszechświat będzie ciągle się rozszerzał. But somehow gravity will take over. Ale w jakiś sposób grawitacja And we'll have a big zwycięży crunch. i będziemy mieli wielki skurcz. And then maybe we'll have another big bang. A potem znowu może będzie wielki wybuch And another crunch over billions of years. i kolejny skurcz. But both of those miliardy lat. views are contrary to the Bible, Ale obydwa te poglądy przeczą Biblii. which says there will be a heat death, Mówi się, że będzie śmierć cieplna, but it will be a literal heat death, ale to będzie dosłownie cieplna śmierć. and then a new heavens and a new earth. I nowe niebo i nowa ziemia. Now here's the thing that's interesting to me. I tutaj jest jedna interesująca sprawa.
The Christians who believe the Big Bang Chrześcijanie, którzy wierzą w Wielki Wybuch, don't believe what the evolutionists say about the future of the universe. nie wierzą w to, co ewolucjoniści mówią o przyszłości wszechświata. They believe what the Bible says, Wierzą w to, co mówi Biblia, that Jesus is coming again. że Jezus powtórnie przyjdzie. But that's inconsistent. Ale to jest niespójne. Why believe what the scientific majority says about the origin of the universe, Dlaczego wierzyć w to, co większość naukowców mówi o powstaniu wszechświata, but not believe what they say about the future of the ale nie universe? wierzyć w to, co mówią o przyszłości wszechświata? Or why believe what the Bible says about the future of the universe, Albo dlaczego wierzyć w to, co Biblia mówi o przyszłości wszechświata, but not believe what the Bible says about the origin of the ale nie universe? wierzyć w to, co Biblia mówi o powstaniu świata? We should believe what God says about the future and the past. Powinniśmy wierzyć w to, co Bóg mówi o przyszłości i o przeszłości. So, we all have the same universe to study. Więc mamy wszyscy ten sam wszechświat do badania. We start with naturalistic assumptions. Jeśli zaczynamy z założeniami People naturalistycznymi, come up with the Big Bang in billions of years. to ludzie wymyślają wielki wybuch i miliardy lat. Start with biblical assumptions Jeśli startujemy z założeniami biblijnymi, and see all kinds of evidence that confirms a young universe. widzimy wszelkie dowody, które potwierdzają zaprojektowany młody wszechświat. The Big Bang doesn't work because the naturalistic assumptions are false. Teoria wielkiego wybuchu nie działa, bo założenia naturalistyczne są fałszywe. But look at these signs from the website of the Sydney Observatory in Australia. Zobaczmy na te znaki ze strony obserwatorium Sydney w Australii. Your father is a red giant, your mother is a star, your grandpa is a blue supergiant. Twoim ojcem jest czerwony olbrzym, twoją matką jest gwiazda, twój dziadek to błękitny super olbrzym. The world is being brainwashed into thinking that they came from stars. Świat podlega praniu mózgów, by myśleć, że pochodzi od gwiazd. And I quoted Neil deGrasse Tyson earlier. I cytowałem już Neila deGrasse Tysona. He said this in a new television series that appeared in 2014. Powiedział to w telewizyjnym serialu, który pojawił się w 2014 roku. Nasi przodkowie czcili słońce i nie byli głupi. Dobrze jest czcić słońce i gwiazdy, ponieważ jesteśmy ich dziećmi. Krzem w skałach, tlen w powietrzu, węgiel w naszym DNA, żelazo w naszych drapaczach chmur, srebro w biżuterii. To wszystko powstało w gwiazdach miliardy lat temu. Nasza planeta, nasze społeczeństwo i my sami jesteśmy gwiezdnym pyłem. Wow! It just thrills your soul, doesn't it? To nas od razu porusza waszą duszę, czyż nie? This is idolatry. To jest bałwochwalstwo. We think we're so smart, Myślimy, że jesteśmy tacy mądrzy, but we're still a idolaters. ciągle jesteśmy bałwochwalcami. A scientist from NASA, Naukowcy z NASA, the National Aeronautic and Space Administration of the United States of America. She said this. powiedziała tak. Czym więc jest ludzka egzystencja? Jak to wszystko można podsumować? Okazuje się, że całkiem prosto. Jesteśmy martwymi gwiazdami, które z powrotem spoglądają w niebo. That's what we're being taught in America. Tego jesteśmy uczeni w Ameryce. And sadly, a lot of people believe in the Big Bang. I niestety wielu ludzi wierzy w Wielki Wybuch. And most of our seminary professors and apologists, Christian apologists, Wielu accept the Big Bang. chrześcijańskich uczonych, apologetyków akceptuje Wielki Wybuch. But who said this? Kto powiedział to? Ateizm jest kompletnie bez sensu. Spójrzmy na Układ Słoneczny i zauważmy, że Ziemia znajduje się w takiej odległości od Słońca, która pozwala naszej planecie otrzymywać odpowiednią ilość ciepła i światła. Coś takiego nie zdarzyło się przez przypadek. He continued, Dalej. Ten najpiękniejszy układ Słońca, planet i komet mógł powstać jedynie z woli i mocy inteligentnego bytu. who said that? Kto to powiedział? Well, I usually suggest to American audiences W Ameryce sugeruję,
that it was a gifted speaker from the Southern Baptist Church Sugeruję, in Alabama. że był to jakiś mówca z kościoła południowych baptystów w Alabamie. No offense to Baptists. Bez obrazy dla baptystów. I actually go to a Baptist church. Ja też chodzę do kościoła baptystów. But actually it was said by Sir Isaac Newton, Ale w rzeczywistości powiedział to Isaac Newton, who many consider to be one of the greatest scientists who ever lived. którego wielu uważa za jednego z najwybitniejszych naukowców w historii. And I think he was right. I myślę, że miał rację. I think the heavens do declare the glory of God. Myślę, że niebiosa naprawdę opowiadają chwałę Boga. And I believe that the Bible is the history book of the universe. I wierzę, że Biblia jest podręcznikiem historii wszechświata. And it also tells us about the future. I mówi nam też o przyszłości. So, that's just about everything I know. To wszystko, co wiem. And I hope you all have a really good night's sleep. Mam nadzieję, że będziecie dziś dobrze spać. God bless you. It's been a real privilege to be with you this week. Niech wam Bóg błogosławi, to był przywilej być z wami. Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować panu profesorowi. Wysiłek, który włożył w to, co powiedział, jest ogromny. Pracował na pełnych obrotach przez te 3 dni, a wcześniej jeszcze w Niemczech. So we'd like to thank you again for your efforts and I always love to come to Eastern Europe. zawsze uwielbiałem przyjeżdżać do wschodniej Europy. And I'm encouraged by your faith and your obedience. Wasza wiara i wasze posłuszeństwo mnie zachęca, bardzo zachęca. And as our world gets darker, I tak jak nasz świat robi się coraz ciemniejszy, may God help all of us to be faithful. niech Bóg sprawi, że będziecie wierni. No matter what may be coming in the days ahead. Nieważne, co przyniesie przyszłość. May we shine as lights in the darkness, Abyśmy świecili jak światła w ciemności, living holy lives and giving grace to a lost world. żyjąc świętym życiem i dając nadzieję temu And giving them the truth. zgubionemu światu, dając mu prawdę. I was going to say a prayer, but you've just said it. Miałem się pomodlić, ale profesor właśnie się pomodlił, a ja jeszcze chwilę podziękuję tylko w naszym imieniu.